people, unite! Rezerwat dzikiej przyrody. Nawet nie wiedziałem wcześniej, że coś takiego w ogóle istnieje. To znaczy, wiedziałem, że istnieją takie rezerwaty, ale nie wiedziałem, że są w nich całe ośrodki, w których można sobie zarezerwować domek i się przenocować. Pamiętam, jak pierwszy raz w życiu ktoś zabrał mnie do zoo, pewnie rodzice. I wtedy, jak zobaczyłem pierwszy raz w życiu dzikie zwierzaki, na tyle, że w klatkach, zrobiło to na mnie wrażenie. Ale za drugim, trzecim, piątym, dziesiątym razem zoo już jakoś niespecjalnie. No i teraz mam 30 lat, kurczę, ponad 30 już. I wrażenie było podobne, bo tutaj można podglądać zwierzęta żyjące w swoim naturalnym środowisku. Podglądać oczywiście, jak się udaje zastać. Chyba dlatego trzeba wstawać tak wcześnie rano, bo wtedy jest największa szansa, żeby je gdzieś tam złapać. Wcześniej widzieliśmy impalę, tyle pamiętam, a to rogate nie wiem co to jest, ale jest też struś. Jeden tylko wprawdzie. Ej, on idzie do nas. Ej, jak się mówi do strusia? Struś. Ogólnie to marzeniem jest spotkać słonia albo lwa, przynajmniej moim, no ale z tym już nie jest tak łatwo. Te słonie i lwy raczej nie podchodzą tak blisko pod te nasze domki. Podobno się to zdarza, że lew sobie sypia na wycieraczce przed wejściem do takiego domku, ale zdarza się to bardzo rzadko. Żeby je obejrzeć, no to już trzeba ruszyć gdzieś tam dalej w głąb tych terenów i to już zrobimy pewnie z jakimś przewodnikiem znów. Kolejny etap Motul Africa Tour, czyli naszej wycieczki po Republice Południowej Afryki. Rozpoczęliśmy bardzo wczesnym porankiem, a to dlatego, żeby zastać dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Było dokładnie tak, jakby ktoś nas wziął i wsadził do środka jednego z tych filmów, w których o dzikich zwierzakach opowiada Krystyna Czubówna. I dokładnie tak się czuliśmy przez jakieś 2 godziny, jeżdżąc pomiędzy nosorożcami, żyrafami, hipopotamami, impalami. Zapamiętałem, trudna nazwa dla mnie do zapamiętania, chociaż kojarzy mi się z jakimś samochodem amerykańskim. I pomiędzy jeszcze całym mnóstwem innych ciekawych gatunków zwierząt, które do tej pory chyba my wszyscy tutaj obecni znaliśmy tylko z książek, no i właśnie z programów, w których opowiada pani Krystyna. Po safari ruszyliśmy dalej w drogę, zostawiliśmy rezerwat za sobą, no i dziś mniej zakrętów, ale więcej prostych, długich i takich bardzo długich, chyba najdłuższe proste, po jakich w życiu jeździłem, ale z pięknymi widokami, więc absolutnie nie było nudno. No i na zakończenie naszej dzisiejszej trasy absolutnie wisienka na torcie tego dnia i wspaniałego zwieńczenie, czyli kilkadziesiąt kilometrów po szutrach. Wprawdzie kurz mamy wszędzie, między zębami też, ale było absolutnie genialnie. Jazda po szutrach na takich motocyklach i na tych oponach coś pięknego. To teraz jeszcze coś z informacji typowo motocyklowych, takich praktycznych, bo wspomniałem tylko o tym, że ruch jest lewostronny. Co jeszcze warto wiedzieć? Na pewno trzeba pamiętać o tym, że odległości pomiędzy stacjami benzynowymi są duże, a często nawet bardzo duże. Zdarza się, że i ponad 300 km, więc warto o tym pamiętać. Kolejna rzecz, drogi. Te główne, przynajmniej którymi na ogół jedziemy, są w absolutnie genialnym stanie. Ciężko się do czegokolwiek przyczepić i tutaj nie mamy żadnych zarzutów. Jesteśmy zachwyceni i zdziwieni, że tak wygląda Afryka. Kiedy zjedzie się z tych dróg głównych, na przykład 62, no to wtedy już jest różnie. Jest bardzo dużo dróg szutrowych.
ale taki zjazd z głównych dróg też ma swoje zalety i to ogromne zalety, bo kiedy zjedziecie do tych wiosek, no to wtedy dojeżdżacie do ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni do widoku turystów, reagują bardzo fajnie, pozytywnie. Nie spotkaliśmy się tutaj z tym, o czym słyszałem, że dzieciaki będą do nas rzucać kamieniami, albo że lokalesi będą nas rzucać oszczepami. Absolutnie nie. Ludzie nastawieni przyjaźnie, otwarci, uśmiechnięci, no i przede wszystkim zaciekawieni. Na ogół dzieciaki pokazują, żeby pokazywać motocyklami, a kiedy się to zrobi, to są absolutnie przeszczęśliwe. Najprzyjemniejsza rzecz dzisiejszego dnia dla mnie, nie wiem czy dla wszystkich, ale jest duża szansa, że tak, to ten niesamowicie długi odcinek szutrowy, który jak się okazuje nie jest tutaj wyjątkiem. RPA dla miłośników jazdy po szutrach jest absolutnie genialnym miejscem i chyba nie znam lepszego. W Polsce jest z tym problem, żeby pojeździć po szutrach kilka kilometrów bez dotykania asfaltu. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu, żeby jechać kilkadziesiąt albo 100 kilkadziesiąt kilometrów szutrówką, nie dotykając do asfaltu. Zostawiliśmy za sobą Robertson, no i dalej wzdłuż tych rozległych terenów winnic pomknęliśmy trasą numer 62, a ta 62 w RPA to jest taki afrykański odpowiednik tej słynnej trasy numer 66 w Stanach Zjednoczonych, więc w zasadzie nie ruszając się z Afryki poczuliśmy się dzisiaj troszeczkę tak, jakbyśmy byli w Arizonie. I tą 62 dotarliśmy do słynnego Ronnie's Sex Shop, takiej przydrożnej knajpy, motocyklowej knajpy. Zasadnicze pytanie, które wszyscy zadają, dlaczego Sex Shop? Jest to tak samo proste, co intrygujące. Farmer mając knajpę pewnego dnia stwierdził, że żeby przyciągnąć więcej ludzi do siebie, to musi dać jakąś oryginalną nazwę, no i nazwał ją Sex Shopem. W tym momencie wyróżnia tą knajpę to, że kobiety, które tam przyjeżdżają, zostawiają swoje staniki i wieszają je nad ladą. No i oczywiście zgodnie z tradycją, za każdym razem, kiedy przyjadą do Afryki, to musi się to stać i muszą mieć zestaw jakieś niecodzienne, jak na tutejsze warunki, zjawiska pogodowe, atmosferyczne. Dzisiaj spadł deszcz, na szczęście przelotny. Śniegu nie było, na szczęście temperatura cały czas powyżej 16-17 stopni. To, co tutaj robi piorunujące wrażenie, to jest światło. Nie wiem, czy każdy to zauważy, ale na pewno każdy, kto miał do czynienia z fotografią, zrobieniem filmu, szczególnie po deszczu, kiedy wszystko zaczyna parować, kiedy mamy światło w kontrze, to tak niezwykle, że coś absolutnie nieprawdopodobnego.